Dzień doberek, idziemy do Carrefoura wysłać wam pocztóweczki. Jesteśmy w Walencji, to już mówiłem? Czy nie? Jak nie, to jeszcze raz. W Carrefourze nie ma jakiegoś kiosku, gdzie to można wysłać, ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. Jak nie, to jutro, a jak nie, jutro to pojutrze, a jak nie, to wam przywieziemy do Polski. Witam, jesteśmy we Florencji, w Hiszpanii, 30 stopni, jesteśmy na plaży, na głównej plaży w Walencji. Pierwszy shot, że jesteśmy na plaży elegancko, mieliśmy tutaj spać, stwierdziliśmy, że za dużo tutaj się dzieje i znaleźliśmy miejscóweczkę idealną, tam są kampery, poznaliśmy Holendrów, Niemców, Belgów, no i my jeszcze Polacy tam jesteśmy, widzimy. I jest fajnie, poznaliśmy się. Teraz poszliśmy na miasto, pozwiedzać troszeczkę, mieliśmy robić ujęcia, ale jak zwykle mówię, nieprzygotowany. Która godzina? Nieważne w sumie, ale dużo ludzi, fajnie. Dzieci nadal grają. Tutaj wszyscy grają w ogóle w siatkę. Najwięcej się widzi w siatkę, ale ogólnie dużo ludzi tutaj sobie gra w różne gry. Dzisiaj widzieliśmy nawet, co widzieliśmy, Monia? Frisbee, no, grali sobie frisbee mecz, po prostu były drużyny. Brawo! Siemaneczko, w końcu wychodzimy na jakieś miasto. Jesteśmy od 3 dni w Walencji, dopiero pierwszy raz idziemy pochodzić po mieście, po centrum. Spowodowane jest to tym, że troszeczkę mieliśmy zamółkę, troszeczkę musiałem nadrobić rzeczy. 5 godzin siedziałem dzisiaj przed kąpem, właśnie wyszedłem. No i co? No idziemy pozwiedzać, kurde. Kto nas goni? Powolutku. Monia znalazła parking praktycznie w centrum miasta, koło Starego Miasta. 2,50 za godzinę, spoko cenka. Dałoby się pewnie za darmo, no ale nie. Nie ma co ryzykować. Tutaj jest Tam elegancko monitorowane, no klapki zabierają, to nie będziemy ryzykować z autem, nie? Jedną z rzeczy, którą robiliśmy też w tym czasie, kiedy nie zwiedzaliśmy, to musieliśmy ogarnąć zaświadczenie o naszym pojeździe, ponieważ kupiliśmy go na dziadka, żeby było taniej, a się okazało, że jeśli chcemy przepłynąć do Maroka, potrzebujemy zaświadczenie, że właściciel auta pozwala danemu kierowcy jeździć. Przetłumaczone na arabski albo francuski. Takie coś kosztuje 20 zł, idziecie do notariusza z pisemkiem, podpisujecie sobie, on to podpisuje i sprawa załatwiona. No jeszcze ewentualnie tłumacz nam się udało, mieliśmy osobę, która nam to przetłumaczyła za darmo, ale jeszcze tłumacz pewnie z 5 dyszek. I później skanik prosto do nas na maila, a my go bezpośrednio już do urzędu, do celników na granicy marokańskich. I co? Walencja tętni życiem. Godzina 22, jesteśmy w Starym Mieście. Co to za koszulka? Kurde, miałem białą, ale fajna. Jesteśmy w Starym Mieście, centrum miasta, tętni życiem, muzyka gra. Wata cukrowa się robi, popcorn się praży. Moi kochani, zabawimy tutaj na kolejne 2 godziny. Bawię się, każdy bawi się jakby miał urodziny. Mam tutaj rozkminy grube, ale dzisiaj ich nie lubię. Walę wódę, ej. Change for the bank stuff. Right before rains, we just hang on. Coming only stays for the drive home. It ain't even staying, it just dries on. Find a little shade on the side. This is everything we tried for. I got a reason to get high for. Even when I'm sleeping, I got one eye open. You ain't up and I got time for. Even when you're speaking, I don't let you answer. Tell me something you would die for. Tell me something that is
not just routine. But you're looking inside from everything you needed has forever been unseen. All that invisible see-through, it's all centrifugal. Get stacks like all of us need to. It's all divisible. Get smashed, yeah, some of us need to. Still past my physical. Posty puste. Ciekawe co to za budynek. Dziś tego nie wiecie, ale jutro już się dowiecie. Jesteśmy właśnie na dworcu w Walencji głównym. Obok mamy arenę, w której walczą byki, tak zwane corrido. Cały tydzień 13-18 stopni i deszcz. Słuchajcie, wstaliśmy koło Walencji, jest nad ranem 12. Zostaliśmy napadnięci przez tutejszych meneli, okradli mi klapki, moje ulubione żółte klapeczki, których sobie zsunąłem do tego prysznica na przykład, żeby się wykąpać. Zostawiłem je tutaj, Monia zawsze mówiła, nie zostawiaj tutaj budu. I zostawiałem, nie słuchałem i mam. Bardzo nas potraktowali źle. Nie wiem co myśleć o społeczeństwie. W dodatku pogoda nas nie rozpieszcza. Zrobiliśmy zakupy w Carrefourze. Przywaliliśmy autem w lampę. Ja mi przywalił. I teraz idziemy pozwiedzać troszeczkę. Wydaje nam się, że wystarczająco wam pokazaliśmy nocą w centrum co się działo. Teraz jesteśmy na Obrzeżach, a mamy ciekawą miejscówkę, czyli Pałac Nauki. Nie Pałac Nauki, tylko Centrum Nauki. I się przejdziemy tutaj, porobimy parę ujęć. Powiemy jedną jakąś fajną ciekawostkę, którą zaraz wyczytamy, zerżniemy z neta. I uciekamy, ponieważ pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Za długo żeśmy zwlekali. Rana lało jak cholera i wszędzie, w całej Hiszpanii leje i najlepsze jest to, że w Maroku jest 21 stopni i pada. Ogarniacie to? Centrum Sztuki i Nauki znajduje się w tej nowoczesnej części Walencji, ponieważ w centrum raczej góruje klasyka, szczególnie w Starym Mieście, stare budowle. A tą miejscówkę, budżet jaki mieli to 300 milionów, jednak nie udało się zmieścić w tym budżecie. W tym maleńkim budżecie, no. 300 milionów euro. Mówisz o jednym budynku czy o Nie, o wszystkim, o całym obiekcie. Mieli się zmieścić w 300 milionach No ej. euro. Niestety im się nie udało i czterokrotnie po prostu przekroczyli ten budżet. Czyli tak, to są 4 budynki, ten most i to. Tak mi się wydaje. No dobrze, jesteśmy przy mapce, to wam powiem mniej więcej co możemy tutaj znaleźć. Umbrace. To jest, kochani, nic innego jak... niestety nie parasolka. Punkt widokowy. Tutaj mamy punkt widokowy wejścia, wyjścia. Tutaj mamy oceanarium. To oceanarium jest największe w Europie. Tak. Muzeum Nauki, czyli tutaj.
Pałac Sztuki, czyli tutaj. Czyli podejrzewam, że to właśnie ten budynek. Muszę wam pokazać tam te czarne twarze, które sobie pływają na wodzie, bo są bardzo ładne. Fajnie zrobione w ogóle. Zobaczmy tam, wydaje mi się, że tam wejdziemy za darmo. Oczywiście do każdego z obiektów trzeba zapłacić odpowiednią kwotę, żeby wejść. Tutaj na przykład do Centrum Nauki do wejścia wbitka była za 11 euro, więc podejrzewam, że im się szybko zwracają te miliony wydane na ten obiekt. Przyjedzie jakaś kolonia kujonków do Centrum Nauki, to tam będą ścielić sianko. Ale my, że nigdy nie byliśmy fanami nauki, to nie będziemy płacić. Idziemy na darmowe. Tutaj kolejny cennik do Muzeum Sztuki. 8 euro za osobę. To już są dwa punkty i już mamy prawie 20 euro, więc no za osobę, jak tu się cały obiekt chce zwiedzić, trzeba wydać pewnie z 4 dyszki. Patrzcie, co tam ziemia nam daje za piękne minerały. A tutaj, moi kochani, mamy kwiat pustyni. Nic o nim nie wiedział. Nawet nie wiedziałbym, że on się tak nazywa. Gdyby nie mój kolega, który mnie poprosił, żebym z Maroka mu przywiózł taki kwiat pustyni. To jest uformowany piasek przez wiatr w postaci takiego skalnej różyczki. Oczywiście mamy tu mnóstwo innych fajnych kamieni. Chciałbym je wszystkie mieć. O, oliwo, coś takiego. Z Arizony. To jest ciekawe. Powiem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. Mimo że ten budynek wygląda potężnie i mimo że włożyli wiele milionów w ten budynek, musi być pod stałą obserwacją, ponieważ cały czas się sypie. Jest tak zaprojektowany, że po prostu się musi być pod stałą obserwacją, żeby i remontami kosztownymi. A tutaj mamy skafander astronauty pana Armstronga. Replika. Ciekawe. Zawsze myślałem, że to jakieś większe są te kombinezony i w ogóle bardziej wypasione, chociaż nie. No. Fotkę też? Patrzcie, jak na czerwony przechodzi bandyta. Bastardo. Ja nie lubię łamać prawa i tyle. Dobrze, wszystko widzimy. Chciałem się żegnać z pięknej Walencji, ale zapomniałem, że idziemy jeszcze do Carrefoura, ponieważ zrobiliśmy sobie śniadanko z tutejszych bułeczek oraz chorizo. Jeszcze kupiliśmy sobie do tego rarytasik, ser żółty. Bardzo dobre pomidory. I stwierdziliśmy, że idziemy kupić jeszcze więcej tych bułek i chorizo, bo były w mega cenie. Po euro za cały wór bułek. A Kamil zjadł wszystko prawie. A euro za chorizo. Idziemy sobie jeszcze na śniadanko coś takiego ogarnąć. I będziemy się zmywać w Walencji. Mam nadzieję, że wam się podobały nasze przechadzki po tym mieście. Tak, wiemy, powinniście. Pewnie zobaczymy pod komentarzami napisy.
Ale czemu was nie było w katedrze? Ale jak to? Ale święty Graal, najważniejszy. Nie idziemy tam. Jest niedziela, pewnie dużo turystów, poza tym będzie jeszcze okazja, tak? Co możemy wam powiedzieć na pewno z własnych doświadczeń o Walencji? Nigdy nie zostawiajcie pod furą klapek. To po pierwsze. Uważajcie na latarnię, to po drugie. Jak parkujecie gdzieś koło jakiejś dużej latarni, uważajcie na nie. Monia rozmawiała z szamanami z internetu na temat pogody. Powiedzieli, że cały tydzień ma być taka pogoda. Nie ukrywam, że mi to nawet i na rękę. Minie. Ściągnąłem sobie Assassin's Creed Black Flag i Most Wanted 2 z 2015 roku, czyli tą nowszą edycję. Więc będzie co robić. Będzie. Nie no, a tak naprawdę trochę cienko, ale w to i tak nie wierzę, że cały tydzień tak będzie. Następny kierunek Alicante. Jeszcze przed Alicante będziemy mieć dzisiaj na takiej miejscówce. Monia znalazła jakiś w parku narodowym fajny parking. Tam się zatrzymamy. Dokończymy jakieś tam rzeczy. Jutro zaczynamy nowy tydzień. Nowe zmiany, nowy my, nowi my. No i to by było na tyle. Dziękujemy Walencja. Spędziliśmy tutaj od czwartku, tak? Czy od piątku? Tak? Nie wiem, pechowy czas tu spędziliśmy. Mi się bardzo podobało. Ja jestem No, słaba. mimo że auto się tam wgniotło trochę, mimo że ja straciłem klapki, mimo że... prawie nie przespałam żadnej nocy normalnie, bo siedzieć i po prostu... No bo to już chyba czwarty czy piąty tydzień. Nie no, więcej nawet. Ile my już jesteśmy? 41. 41 dni jesteśmy w podróży. I cały czas to zwiedzamy, wydajemy siano. I skąd my mamy to siano w ogóle do wydawania? A oszczędności? Tak, no większość z oszczędności zarobiliśmy sobie w Holandii. Mam nadzieję, że Globusik mi to wybaczy, nie będzie robił fochów żadnych. Jesteśmy w domciu, uciekamy z Walencji. Que me sin parar.